Last year, in November, I had the opportunity to go to India with Widucj. W zeszłym roku w listopadzie miałam przywilej i możliwość pojechać do Indii z młodzieżą. This was the first trip that the Victorian Conference had organized like this. To był jeden z pierwszych takich wycieczek, które nasza konferencja wiktoriańska zorganizowała, tego typu. I personally never thought I would go on a trip like this. I never thought I was the type of person that could do it. Osobiście nigdy nie myślałam, że pojadę kiedykolwiek na tego typu wycieczkę i nigdy właściwie nie myślałam, że będę mogła w ogóle uczestniczyć w czymś takim. But I think God really opened my eyes to how He can use anyone in those sort of situations. Ale niedługo potem zorientowałam się, że jak Pan Bóg otwiera drzwi i daje możliwości do uczestniczenia w czymś takim. Yeah, to anyone can. Że właściwie każdy może to zrobić. I'll give you a bit of background about the project we visited. Teraz wam troszeczkę dam wizję tego podłoża, co się stało. In 2002, a lady from Australia named Joan went on her first trip to India. W roku 2002 jedna kobieta, której imię jest Joanna, pojechała na właśnie taką wycieczkę. She was quite a new Christian, and this was her first sort of trip, and they went to very rural villages in India. Była to jej pierwsza wycieczka, właściwie ona zaczęła dopiero interesować się chrześcijaństwem i w tej pierwszej wycieczce, w której uczestniczyła, pojechano wtedy do bardzo odległych terenów w Indii, niezamieszkałych, na wsi. And she was amazed at what she saw, because in one village she came and saw a lady with a little baby who looked as if it was probably 2 weeks old. Była bardzo, bardzo zaskoczona tym, co zobaczyła. Na przykład w jednej z wycieczek, w jednej wiosce zobaczyła kobietę z dzieckiem na ręku, które wyglądało może na 2 miesiące, 2 tygodnie. 2 tygodnie Yeah. stare. Yeah. She later discovered that this baby was 9 months old, the same age as her first grandchild. Potem okazało się, że to dziecko na jej rękach miało 9 miesięcy, a wyglądało tak, jakby miało może 2 tygodnie. This baby was breastfeeding from its mother, and the mother was not washing herself well because she did not have access to water. Karmiła to dziecko piersią, ale miałam bardzo małe możliwości umycia nawet samej siebie. This baby had a bad condition, a disease in its mouth, which affected its whole body because the mother wasn't clean. Dziecko było chore i miało infekcję w swoich ustach i to z tego brudu właściwie. I to powodowało, że całe jego ciało było zakażone tą infekcją i chorobą. And now that's not the worst thing. That was just the beginning. I to był właściwie początek. Because the worst part was the reason the mother couldn't wash was because although there was a well in the village, it was only for high caste people. Powodem tego, że matka ta nie korzystała z mycia się z wody, było to, że właściwie była tam studnia, była tam możliwość wody, ale było to tylko dostępne dla ludzi z wyższych sfer, z wyższych klas. And the worst thing is about India is that the fact that the poverty is not just physical, it is very deeply spiritual as well. Ubóstwo nie jest w Indii nie jest tylko fizycznego typu, ale również i właściwie most of all jest duchowego, religijnego typu. And that is really the reason for a lot of the physical poverty as well, because people discriminate and there is spiritual poverty, there is spiritual darkness.
ponieważ duchowe ubóstwo powoduje również i fizyczne ubóstwo. Jest dużo segregacji rasowej, segregacji kastowej i to powoduje wszystko to, że jest tam aż taka bieda. And so this lady Joan, she decided that she wants to do something about this. She came back to Australia and raised $2,500 for a well. So ta kobieta poruszona tym wszystkim postanowiła coś zrobić. Powróciła do Australii i zdobyła $2,500 jako początek. Yeah. And she used this money to build a bore well, which provides clean mineral water for the people. I użyła te pieniądze na wybudowanie boru, tak? Wykopanie studni tam właśnie, takiej, której by wszyscy mogli korzystać. And the best thing was that this well was for the poorest caste people. It wasn't for the higher caste, which already had their own well. Tak, to była właśnie studnia, z której najbiedniejsi mogli korzystać, nie tylko ci, którzy są na wyższym stopniu. And you'll see some of the images which show the wells. So in front of those houses, there's sort of like a pump, and that's the well there. Widzicie na tych zdjęciach właśnie te wioski i przed tymi domami tam są właśnie te studnie, które zrobione zostały przez nią. And so there was so much more need because there's thousands of villages that need water like this. Tysiące wiosek potrzebuje właśnie tej wody i budowania tych studni. And so this lady didn't just stop there. She came back and raised more money, and eventually she started small, but started this project called Jacob's Well. Okay. Ta kobieta właściwie pobudzona tym wszystkim nie zatrzymała się na budowaniu tylko tych studni, ale powróciła i jeszcze więcej. Zaczęła od tych studni, dlatego właściwie, ja tak trochę wytłumaczę, ta organizacja nazywa się Jacob's Well, studnia Jakuba, bo zaczęło się to wszystko od studni. I te pierwsze pieniążki, które ona właśnie zdobyła, poświęciła na budowanie tylko studni, ale ponieważ widziała inne potrzeby tam, nie poprzestała tylko na studniach. Tylko nazwała tą organizację od tego, ale to się rozwinęło na dalsze potrzeby. Am I right? Yeah, and some of those needs, some of the greater needs which came about was the fact that there was many orphans in the villages. Zobaczyła, że mnóstwo dzieci tam jest osieroconych i to poruszyło jej serce. And so, together with the village work that they are still doing in India, she has opened Rejoice Care Centre. I w związku z tym, oprócz tego, że dalej buduje studnie i dostęp do wody ludziom, oprócz tego postanowili tam współpracy z innymi wioskami otworzyć takie centrum opieki dla sierot, dla dzieci. And you'll see some of the children now on the slides. Teraz zobaczycie te właśnie dzieci z tego centrum, które ona założyła, zapomniałam nazwę. Rejoice. Radosna opieka. And the most beautiful thing about Jacob's Well as an organization Piękną rzeczą na temat tej całej organizacji Studnia Jakuba is that their key focus is to break the spiritual poverty cycle by meeting their physical needs. Najpiękniejsze jest to w tym, że oni skupiają się przede wszystkim na duchowej stronie i spirytualnej stronie tych dzieci i przez organizowanie im, polepszanie im fizycznej pomocy. Czyli to idzie wszystko razem, jedno z drugim. And you see it everywhere. In the villages, when they're building wells, they send their pastors into the villages to form a connection and relationship with the people. Tak. W związku z tym oni wysyłają również pastorów tam do tych wiosek, w którym budują studnie. Tam nigdy nie poprzestają tylko na budowaniu studni, ale wysyłają przede wszystkim pastora również tam, który duchowo zajmuje się duchową stroną całej tej sprawy. If it wasn't for the wells,
And if it wasn't for the help that this organization provides the villagers, it would never have access to these villages. Jeśli nie byłoby tej pomocy, te wioski nigdy by nie dowiedziały się o Bogu, nigdy nie mogłoby dotrzeć tam duchowa pomoc. Because the people would never let Christians in on their grounds. Nigdy by tam chrześcijan nie zaproszono w tamte strony, w tamte tereny. But now, these villages are coming to know Christianity, and many have accepted Christianity. A teraz te wioski poznają chrześcijaństwo z dobrej strony, kiedy przedtem nigdy by to nie było możliwe. And life changes in the villages. People look at each other differently. They treat each other and their resources differently. I zmienia się ich całkowicie życie w tych wioskach i wśród tych dzieci. And these children that come to the orphanage now, so apart from the villages, when they go and they bring these children in, the orphans, to look after them, they teach them about Jesus and his love for them. Kiedy przynoszą takie dziecko biedne do tego ośrodka, jego życie się zmienia, a przede wszystkim poznaje Jezusa, uczą się o Jezusie. Jest to również szkoła, edukacja. And when we came, the first day we arrived at the orphanage, we were greeted by these beautiful smiling faces who were singing a song for us, and they all prepared little flowers for us as well. And they just have such beautiful hearts, these children. Kiedy oni przybyli do tej wioski, w pierwszym dniu dzieci przygotowały pieśń, przywitały ich, dały im małego kwiatuszka i to było bardzo przyjemne. And the beautiful thing is about these children, we spent time worshipping with them as well, and we taught them some Bible stories. And when they sang and when they prayed, you can tell that they depend on God for everything. Można było widocznie zauważyć, że te dzieci się modlą, że te dzieci są duchowo podbudowane, że one mają Boga w sercu, że są nauczone o Panu Bogu. And you know, they don't have much. Nie mają dużo. Compared to what we have, they have nothing. W porównaniu z tym, co my mamy. But spiritually, they have so much more than a lot of people do in the Western world. Ale duchowo mają dużo więcej niż ludzie wychowani w innych warunkach. And now, because they have the opportunity to go to school now, and they're getting 3 meals a day, which they never had before. I teraz, kiedy mają tą możliwość, że są bardziej odżywione, mają ten 3 razy dzienny posiłek, they can now go out and help their communities, and they're getting the education they need to go out and serve, which is what they really want to do, because they love God so much, they want to go out and serve their communities now. Ponieważ same poznały Boga, samym im polepszył się los, są uczone, jak iść dalej i pomagać i uczyć innych ludzi w innych małych wioskach i naokoło siebie. That image that's up there right now shows the school building that's being built at the top. Ten obraz, który widzieliście przedtem, jest właśnie obrazem szkoły, która była tam zbudowana. Yeah. Down the bottom floor is rooms for the children to sleep in, and a big hall and the kitchen. And upstairs they're building now a school for the children. Na dole tego pomieszczenia jest hall i kuchnia, a na górze są klasy. Będą klasy. Będą. Yeah. So what this organization is really in need of at the moment is help to be able to build this school so these children can get the skills they need to help their communities. A więc idea teraz jest taki pomysł, taka potrzeba zbudowania klas szkolnych dla tej szkoły, w której będą uczyć się te dzieci, aby mogły potem wyjść z tej szkoły jako mali misjonarze, jako ci, którzy będą naokoło chodzić i rozpowszechniać nadzieję o Panu Bogu i pomagać tym, którzy jeszcze są w całkowitym zaciemnieniu. These children will be the future doctors, nurses, teachers, pastors of Orissa in India. Będą przyszłymi pastorami, będą przyszłymi doktorami, pomocnikami, misjonarzami na całą tą okolicę Orissa. And you know, we take education so much for granted.
It's expected of us. Przyzwyczailiśmy się do tego, że chodzimy do szkoły, że jest to naturalną rzeczą i właściwie nie zdajemy sobie sprawy z tego błogosławieństwa, które mamy. But for these kids, education is such a gift. Ale dla tych dzieci nauka i możliwość edukacji jest darem. And they treasure it so much. I oni bardzo, bardzo sobie to cenią. And so this school will provide education so that children have the opportunity to go maybe to university if they want and to become trained as nurses or teachers or whatever they want to do. Ta szkoła również daje im możliwość tego, że mogą dalej się kształcić, mogą iść na uniwersytet i jeśli zechcą pogłębiać swoją edukację. To jest taki początek dla nich. But also it will help them even to just develop basic skills. So if they don't have the opportunity to go further to university, they can start a little business, maybe a sewing business or something simple but which will bring them income. To również daje im możliwość, jeśli nie będą chciały iść wyżej się uczyć, mogą otworzyć swoją praktykę, swoje biznesy małe i pracować, zostając w tych wioskach i pomagając w ten sposób innym i mając samemu właściwy zarobek czy te. At the moment, an average village person earns 80 rupees doing hard labor. This is the only type of work they can get. W tym momencie 40 rupees. 80 rupees. Zarabiają. I to jest hard labor. To jest bardzo ciężką pracą. This is the only type of work villagers can get. Tylko tyle mogą zarobić. If they're not educated. Jeśli nie są wykształceni. This works out to about $2 Australian. To jest około $2 australijskich. Women get less. Women get about 60 rupees, which is about $1.50. A kobiety zarabiają połowę mniej. Troszkę mniej. And the thing is, they usually don't even get this much because they get exploited by their workers. Są bardzo eksploatowani przez swoich pracowników i nawet tyle nie zbierają. And so these people, these children, by getting an education, will have the opportunity to not only change their communities, but have a better life. And that's why we're here today, because we want to appeal to you to help us with a project. Yes, and dlatego tutaj jesteśmy. Wszystko to, co wam Nadia opowiedziała, jest prawdziwe i tak jest. Poruszyło to nasze serca, kiedy Nadia była u nas w kościele w Oakley. Po tym, co ona przedstawiła, ja wyszłam do pokoiku i zapytałam się jej właściwie tak po prostu, nawet nie wiem dlaczego, zapytałam się Nadii, co byś chciała, może byśmy pomogli ci jakoś, może byśmy, ponieważ ty grasz, ja trochę śpiewam, zrobili jakiś mały koncert. Wtedy Nadia się rozpłakała. Bo wiecie co, ja jestem szczęśliwa, że byłam odpowiedzią na jej modlitwy. Po powrocie z tej wycieczki, ta wycieczka zmieniła zupełnie jej serce, zmieniła zupełnie jej życie w tej chwili. To dziecko nasze, które tutaj stoi, znacie ją od małego dziecka, wszyscy ją znacie. Wzrastała w tej swojej religii, ale dopóki nie pojechała i nie zobaczyła na własne oczy tego, co tam jest, jej życie było takim normalnym życiem wśród nas. Ona sama to może potwierdzić. Kiedy powróciła, postanowiła coś zrobić. Modliła się, tak mi powiedziała. Modliła się, Boże, co ja bym mogła zrobić, aby pomóc tym dzieciom? I właśnie pytanie zapadło, czy mogę ci w czymś pomóc? Dziecko się rozpłakało, ja się rozpłakałam, bo właściwie po to tutaj żyjemy, aby pomagać innym ludziom. Prawda? Kochani, w związku z tym wyszliśmy z takim małym apelem do was i do nas wszystkich. Zrobimy znowu koncert. Nazywa się to koncert, ale to nie będzie koncert, to będzie zebranie młodych ludzi, takich jak Nadia. Będzie tam również Kajla, znacie braterstwo Osińskich. Będzie ich tam córka, która również. Będzie 16 młodych osób, które udały się na ten tryb pierwszy raz zorganizowany przez naszą konferencję. Będą osoby z Lilydale, będą osoby z innych kościołów. Będą wydawać świadectwo o tym, jak warto
pomagać innym. Jak ich życie, będąc tam, zmieniło się, ich spojrzenie na świat zupełnie się zmieniło. Kochani, więc postanowiliśmy im pomóc. Zapraszamy was do przybycia na to. Ale koncert ten, to spotkanie młodych ludzi uwielbiających Pana Boga i dzielących się swoim doświadczeniem, będzie miało miejsce dopiero za 2 miesiące. Więcej niż 2 miesiące. Ale do tego czasu chcieliśmy po prostu obdarzyć was darem serca, które wy dacie nam, wy dacie im. Przez następne parę tygodni, następne 2 miesiące popatrzycie na tą kopertkę, którą przygotowaliśmy tutaj w skromności naszego serca, której napisane jest dar serca. Jeśli byście zechcieli wziąć tą kopertę już dzisiaj, ponieważ wiemy, że koncertów takich jak ten, czy spotkań takich jak ten macie mnóstwo i w waszym kościele i naokoło potrzeb jest ogromnie dużo. W związku z tym chcielibyśmy, żebyście co tydzień albo co parę dni spojrzeli na tą kopertę, pomyśleli o Nadii i dar serca umieścili w tej kopercie. Może to być $5, może to być 2, może to być po prostu dar waszego serca, może 20, może 50, aż ten koncert nastąpi. 30 lipca będzie to miało miejsce w kościele w Oakley. Tu macie datę, macie wszystko pomalutku. Nie chcemy, żeby każdy z nas wykładał sumy jakieś jednorazowo, ale żebyście, myśląc o naszej młodzieży, wychowanej w naszych kościołach, którzy są tak chętni, tak wspaniali, my bardzo często patrzymy na inną młodzież i wydaje nam się, o, tam jest cudownie i tam coś się dzieje, tam coś działa. Tu się dzieje. Wspierajmy naszą cudowną młodzież, nasze dzieci i proszę was o to. Jest taki tekst, który mówi: ćwicz młodego według potrzeby drogi jego. Do tej pory, do niedawna wydawało mi się, że ćwiczyć młodego znaczy wziąć rózgę z drzwi i bić go i ćwiczyć go i mówić mu nie rób, to robi źle i tamto źle. Tym razem chcieliśmy ćwiczyć te młode osoby, wspierając ich, pokazując im 2 rzeczy, pomagając tym dzieciom i pomagając naszym dzieciom, że to jest, pokazać im, to jest droga, na dobrej drodze jesteście i my jako starsze osoby was wspieramy. Wiem, że czas nasz minął, w związku z tym tam będziemy stały w tyle i będziemy rozdawać te koperty. Jeśli czujecie to, że chcecie pokazać tym dzieciom, że ich kochacie i chcecie pomóc dzieciom w biedzie, weźcie tą kopertę, przynieście ją 30 lipca na to spotkanie, które będzie miało w Oakley i dołączcie do innych kościołów, które już zaczęły zbierać te fundusze. Dziękuję wam bardzo za uwagę.